Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj taki szybki vlog. Zaczęły się przygotowania już do świąt. Mam już tutaj przygotowaną wodę. Jeszcze jest trochę ciepła, więc musimy jeszcze poczekać. Natomiast co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy peklować mięso do wędzenia. Tak, myślę 3 dni. 3 dni nam wystarczy. We wtorek będziemy wędzić takie świeżutkie mięsko. Sól peklową mam przygotowaną, więc tą sól peklową wlejemy tutaj do wody. Zaraz Wam pokażę, jakie mięso będę peklowała i jak ja to robię. Za wiele rzeczy tutaj nie potrzebuję. Ziele angielskie, liść laurowy i sól peklowa i to jest wszystko, co dodaję właśnie do pekli. Mamy taką malutką wędzarnię, więc nie możemy mieć nie wiadomo ile tego mięsa, nie narobimy nie wiadomo ile kiełbas, ale na święta do sałatki jarzynowej wystarczy nam to tutaj, co mamy. Mam tutaj 1,80 kg takiego schabiku, bardzo ładnie, zaraz Wam pokażę. Oczywiście 1,80 kg karczku, kilogram boczku surowego i oczywiście zawsze co robię, to kupuję filety z kurczaka, bo też bardzo lubię wędzone. Zaczynamy. Pierwsze otwieramy, myjemy, przesuszamy i robimy naszą zalewę i wkładamy wszystko do naszej zalewy. Kurczaka zawsze daję osobno, dlatego że to jest mięso drobiowe, więc daję osobno do mniejszego garka. Natomiast to wszystko idzie, obciążymy to, żeby nam się ładnie zapeklowało. Mój mąż oczywiście, dlatego że jest tak naprawdę sobota, niedziela, poniedziałek, we wtorek będzie wędził 4 dni do pekli. Dla nas wystarczy, jest dość słone, będziemy oczywiście nabijać szczykawką w środku, żeby też to mięsko przeszło. No sami zobaczycie, jak to wygląda. Uwielbiam sam zapach wędzonki. Mam nadzieję, że temperatury nie będą zbyt wysokie. Muszę sprawdzić, jakie będą temperatury, ale myślę, że powinno być ok. Na Wigilię ma być bardzo gorąco. Dobra, zaczynamy. Potrzebujemy naszej solanki. Tutaj mam, tak jak mówiłam, niecałe 6 litrów wody, dlatego że mięsa jest ponad 6 kg, więc mam naszą sól peklową. Łyżka drewniana i rozmieszczamy sobie ładnie, żeby nam się rozpuściła. Parę liścia laurowego. Do tego dodam parę ziarek czarnego pieprzu. Zobaczcie, tyle. Oczywiście ziele angielskie. Daję tak 2, 4, 5, 6, 7 kulek. 7 kuleczek. I myślę, że to nam powinno wystarczyć. Taki ładny kawałek bekonu. I mój mąż teraz będzie nabierał naszej zalewy. I będzie trochę szprycał. Ja naciągnę. Tadam! Bawimy się w doktora. Tu już mamy szczykawkę i mój mąż będzie nabijał z kilku stron, w kilku miejscach, żeby ładnie, żebyśmy równomierny mieli kolor mięsa. Mięso, kiedy jest szprycowane, wystarczy 2-3 dni i można już wędzić, dlatego że jest w środku. Ja mam tu pomocnika. Tam. Normalnie jak u lekarza. Operacja mięso świąteczne do wędzenia. O, elektryka. Drugim takim fajnym kawałkiem jest nasz schab. Z dość taką grubszą skórką, więc on nie będzie taki suchy. Ok, to tutaj przekładamy trochę tych liści laurowych na dno, potem to wszystko wlejemy i kładziemy do garnka nasz boczek. Ktoś może mi powie, że trochę za późno. Dla nas słonawość tego mięsa po
po 3-4 dniach jest wystarczająca. Nie jest no właśnie takie przesolone, ale za to równomiernie się w środku będzie różowe. Nie będą takie ciemne plamy. Czasami jak pekla nie dojdzie, to właśnie widać takie kółeczka ciemne właśnie, bo jest brak salety. No, mam nadzieję, że pokażę Wam po uwędzeniu, po przekrojeniu, jak to wygląda. Wiecie, to jest takie wrażenie jak za dziecka, że oczekiwało się na pewne smaki i dokładnie taka wędzonka robimy właśnie w tygodniu, gdzie jest post, gdzie pościmy i nie. O, nasz karczek już jest ładnie wplecowany z solanką w środku. No i mówię, i potem się w ten pierwszy dzień świąt aż oczekuję na tą wędzonkę, żeby spróbować, jak smakuje. No to jest właśnie, to są uroki świąt. Ale dobrze, że nie robi się tego dość często, więc naprawdę człowiek ze smakiem potem zjada te potrawy. Coś, co robimy na dniu, wiadomo, nie odnosi się już do takiego smaku, no bo organizm jest niespragniony. A że wiecie, że już tu w Australii jednak te wędliny, już nieraz Wam mówiłam, że odstają od naszych polskich, więc jak sobie robimy swoje wędzonki, mają naprawdę całkowicie inny smak. O, pięknie nam się tutaj zmieści. Super. Rozdaję mężowi jedno. Tak, mój piesek już tutaj czuje pismo nosem. Już się powoli czai. No nic, kochani, mięso powoli się będziemy peklować i dzisiejszy odcinek będzie bardzo króciutki właśnie na temat peklowania mięsa, przygotowania mięsa do wędzenia. Mam zamiar pokazać Wam we wtorek, jak będziemy wędzić nasze mięso. Mój mąż tutaj jest ekspertem, co chodzi o wędzenie. Bardzo tego pilnuje, więc mówię, smak dzieciństwa, smak polski. Właśnie w tej formie i nie jest to takie danie codzienne, więc wszyscy na nie oczekują właśnie w okresie świątecznym. Dziękuję za oglądanie, dziękuję, że byliście ze mną. No i do zobaczenia, do jutra. Trzymajcie się. Bye. A i jeszcze jedno, przecież musimy zalewę włożyć. Zapomniałam pokazać Wam, że wlewamy. Wiecie co? Zapomniałam, czosnek jeszcze damy do tego, nie? Dobra, to jeszcze bierzemy czosnek. A naszego kurczaka wsadzimy sobie do pojemnika. Jest ładnie też już napeklowany w środku. I zalejemy zalewą. Do tego jeszcze dodamy po paru ząbkach czosnku. Tu ładnie, teraz Wam pokażę, jak to ładnie nam się tu prezentuje. Takie filciki z kurczaka. A tutaj nasza zalewa, nasze mięso. Ale już ślinka leci. Do tego dodajemy czosnek. I do kurczaczka też dodamy. Do filetu z kurczaka. No nic. Czekamy 2 dni, 3 dni i będziemy wędzić. Do następnego, trzymajcie się. Bye. No już ładnie przykryte i zanosimy do lodówki, do chłodnego miejsca.
naszym przypadku tu w Australii musi być lodówka, bo jest za gorąco.